Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku chciałem mówić, zajmie się dosyć ciekawy temat. Fabuła FNAF-a z perspektywy jedynie pierwszej części gry. Jest to raczej zasugerowane, że FNAF 1 miał odrobinę inną, trochę prostszą fabułę, że Scott nie planował rozwijania tego tak bardzo, jak później zrobił to w następnych FNAF-ach. Zajmijmy się tą małą fabułą jedynie z pierwszej gry. Cóż, zapraszam do oglądania. Ogólnie na samym początku chciałbym sobie wyjaśnić. FNAF 1 jako sama, osobna fabuła może różnić się od fabuły całej serii. Ja osobiście uważam, że fabuła FNAF-a jest rozwinięciem tej historii z jedynki i poznanie tej oryginalnej historii może nam pomóc trochę w zrozumieniu wszystkiego. Nie wszystko, o czym tutaj powiemy, może się ze sobą zgadzać. Jestem raczej pewny, że Scott zmienił parę rzeczy fabularnie i jeszcze sobie o nich powiemy. Ogólnie dla przykładu FNAF 1 sugeruje, że była tylko jedna lokacja, że miał tutaj miejsce zabójstwo, lokacja nie została zamknięta i po prostu jesteśmy tutaj w pewnym momencie daleko później. W paru miejscach Scott według mnie zmienił parę wydarzeń, które nie były niezbędne lub niejasno wyjaśnione. Sam The Bite of 87, zgodnie z fabułą FNAF 1 Only, zrobił to ktoś z klasyków. Zgodnie z rozszerzoną fabułą jest to niemożliwe. Ugryzienie miało miejsce zanim klasyczne wersje animatroników w ogóle powstały. Zwłaszcza, że nie zostało to ani wyjaśnione, ani potwierdzone. Scott mógł to zmienić we FNAF 2. Ale przechodząc już do konkretnej fabuły, co możemy powiedzieć o tym, co się tutaj dzieje? No zaczynając tak typowo od zera, zapominając wszystko, co wiemy z wszystkich innych gier. Mamy po prostu morderstwo. Główny bohater ma halucynacje, najprawdopodobniej stworzone przez ofiary, gdzie jedna z nich wyjaśni nam zabójstwo i wydarzenia związane z pizzerią poprzez gazety. Mamy 4 gazety, 2 mówiące o morderstwie, jedną wyjaśniającą, co się z nimi stało i ostatnią, co się stało z lokacją, że tam ostatecznie zostanie zamknięta. Pierwsze 2 gazety mówią o zaginięciu dzieci. Pierwsza z nich mówi nam o 2 dzieci, która została zauważona na kamerach, zaciągnięta do tak zwanego backroomu, pokoju na tyłach lokacji, prawdopodobnie backstage'a, zaplecza. Druga mówi o łącznie 5 zaginionych dzieci. Rozumiem to w ten sposób, że 2 z nich rzeczywiście została zaciągnięta i zabita na zapleczu, jednak pozostałe 3 ofiary zginęły w inny sposób, według mnie najprawdopodobniej w okolicy pizzerii. Policja wiąże oba wypadki z powodu zbieżności miejsca i czasu i cóż, nie są w błędzie. Jeśli chodzi o same ofiary, choć 2 dzieci została zaciągnięta na zaplecze, ciało nie zostało odnalezione. Nie zostały aż do czasu, kiedy sami klienci zauważyli krew wypływającą z oczu i ust animatroników. To jest już 3 gazeta. Mimo wszystko w żaden sposób nie wyjaśniał, na ile animatroników krwawiło i w żaden sposób nie przyjrzy temu, że były to tylko 2 roboty. Tak, według mnie tymi 2 robotami byli Bonnie i Chica. Choć roboty były z całą pewnością wyczyszczone i rodzice pewnie nawet mogli pochować te swoje dzieci, przynajmniej tych 2, to jednak te 2 roboty jako jedyne ze wszystkich dziwnie drgają, szarpią się, jakby mechanizmy animatroników były w jakiś sposób zniszczone. Możliwe, że to po prostu ofiary manipulują animatronikami, ale czemu dzieje się to tylko z tą 2? Czemu nie dzieje się to z Freddym, nie dzieje się to z Foxym, z Golden Freddym? Według mnie ci tutaj w pewien sposób mają zniszczony sprzęt z powodu tych ciał, tej krwi, która spłynęła na sprzęt. Freddy i Foxy działają mimo wszystko normalnie w porównaniu z pozostałymi. Ogólnie o Freddym i Foxym wiemy bardzo mało w fabule FNAF 1, ale sam Golden Freddy jest oczywiście bardzo istotny. Pojawia się cały to It's Me w przeróżnych halucynacjach w lokacji. Można się zastanowić, czy cała ta kwestia nawiązuje do niego, bo pojawia się w różnych miejscach, w halucynacjach tuż przed naszą twarzą, w jednym z korytarzy, na tabliczce w zatoczce Foxy'ego. Mimo wszystko to właśnie Golden Freddy znany jest z halucynacji, z tego, że on sam jest jedynie jedną z nich, więc miałby sens, żeby to właśnie on był tutaj odpowiedzialny za tą kwestię. Słowa mówią też to ja, a nie to my. Więc odnosi się do jednej konkretnej postaci. Wyglądałoby to więc dziwnie, jeśli całe te halucynacje sugerują różne inne postacie. Najpewniej mówią one właśnie o Golden Freddym. Najpewniej to właśnie Golden Freddy mówi tą kwestię. Mówią do Mike'a. Ze wszystkich stróży nocnych we wszystkich grach Mike zdaje się mieć największą rolę. Już nie patrzę na to, że najprawdopodobniej jest on także stróżem nocnym w Sister Location, ale mimo wszystko jest on pierwszym stróżem FNAF 1, stróżem w grze, która teoretycznie jest tą prostą wersją fabuły.
Ma to sens, żeby jak w tamten moment jedyny stróż nocny miał jakieś znaczenie, ale może to brzmi trochę naciąganie mimo wszystko, więc wciąż mamy It's Me skierowany do niego. Mając morderstwo i 5 dzieci o poszczególnych historiach, 2 z nich zaciągnięta na zaplecze i wciśnięta w stroje, Golden Freddy zdaje się mieć duże znaczenie, zwłaszcza związane z samym Mike'iem. Wiesz, że stróż nocny przyszedł tutaj w poszukiwaniu dziewczynki, która nawidziła tego animatronika i ta ofiara jest całkowicie wszystkiego świadoma. Wie, że to on, dlatego też się mu objawia, dlatego że sugeruje wszystko halucynacjami. Mimo wszystko zostawia to też parę pytań. Kim więc jest ten Mike? Po prostu jakimś ojcem, bratem czy innym krewnym jednej z ofiar, który po prostu próbuje odkryć, co się stało z kimś z jego bliskich? Istnieje taka możliwość, choć wciąż nie brzmi to jakoś pewnie. Z tego co widzimy, Golden Freddy bardzo nakierowuje na morderstwo, na tą winę. Jednocześnie cały jumpscare Golden Freddy'ego jest bardzo zastanawiający. Co się tam konkretnie dzieje? Teoretycznie ten jumpscare nie musi oznaczać, że stróż nocny został zabity. Nie wiemy, co się konkretnie tutaj działo, jest ten cały crash gry. Jednak sugeruje, że ofiara raczej nie ma dobrych zamiarów. Mogę się mylić, ale raczej nie. Dlatego miałoby to teoretycznie sens, żeby stróż nocny był mordercą. Chociaż animatroniki nie mają żadnego pojęcia o mordercy, atakują randomowo, to akurat tego tutaj zna Golden Freddy i tego tutaj próbuje zabić. Idąc z tym tokiem myślenia, Mike jest winny i choć przyszedł po Golden Freddy'ego, raczej nie uda mu się nic osiągnąć. Oczywiście istnieje opcja, że jumpscare reprezentuje tylko to, że mu się udało, ale raczej mnie to nie przekonuje. Ogólnie jeśli mówimy o rzeczach, które nie pojawiły się w tej grze, warto się zastanowić nad marionetką. Tak, ten animatronik w żaden sposób nie pojawia się we FNAF 1, choć wydaje się, że w pozostałych grach jest on dosyć istotny. Wygląda jednak na to, że w tym miejscu Scott nawet nie pomyślał o koncepcie tego animatronika. W tym momencie fabuła FNAFa skupia się tylko i wyłącznie na oryginalnej 5. Marionetki jeszcze nie ma. Nie ma tego 6. wyjątkowego kogoś, bo póki co mam dopiero tego 5. wyjątkowego kogoś. Cokolwiek jest zadaniem marionetki, a w poprzednim odcinku doszliśmy już do tego, że jest to dosyć sporna sprawa, jest to tylko rozszerzenie do głównej fabuły, którą jest FNAF 1. Teoretycznie wszyscy właśnie zastanawiają się, że marionetka pojawi się w 1 pod postacią płaczących plakatów czy coś takiego. Ja osobiście patrzę na to dosyć sceptycznie. Ogólnie The Bite of 87 to dosyć istotne wydarzenie w fabule FNAFa 1. Jeżeli Scott stworzył tę grę nie planując następnych części, któryś z klasyków musiał tutaj ugryźć. Kto to mógłby być? Dosłownie każdy jest brany pod lupę. Scott zostawił jumpscare Golden Freddy'ego, jeśli w Custom Night wpiszemy 1987. Fox jest out of order i dla większości jest bardzo oczywistym kandydatem na bycie winnym, bo zęby, bo szybki, bo coś tam. Freddy ma ślady na twarzy sugerujące, że ktoś próbował go odepchnąć, na przykład w przypadku jakiegoś ugryzienia czy czegoś takiego. Co więcej, choć nie łączy się to z poprzednim argumentem, na zapleczu jest masa różnych masek starego Foxiego, sugerując, że jego design został z jakiegoś powodu zmieniony, podczas gdy inne animatroniki wyglądają cały czas tak samo. Może tą zmianą designu była twarz, która, cóż, teraz już nie była w stanie ugryźć. Cóż, to są te takie najczęściej typowane 3 odpowiedzi. Jeśli chodzi o Bonniego, raczej nikt nie łączy go z ugryzieniem, co najwyżej tej Bonniego w Popghoście. Z Chiką też niezbyt, ale jak już się mnie zna, ja lubię plot twist i lubię niepopularne teorie. Ogólnie sam Scott wspomniał, że Golden Freddy został dodany w Custom Nightie tylko dlatego, że ludzie rozpowiadali fałszywe plotki, że jest tutaj jakieś sekretne zakończenie. W oryginalnej grze nie było tego jumpscare'u, w oryginalnej grze nie było tego jedynego argumentu sugerującego, że Golden Freddy ugryzł. Jeśli chodzi o Foxiego, nie mógł tego zrobić. Niby jest out of order, niby jest poniszczony, ale spójrzcie na jego silne, ostre zęby. Tak. Są trochę podpiłowane, co? Nie widzę, jak to tutaj mogłoby odgryźć komukolwiek cokolwiek. Zwłaszcza płat czołowy, zwłaszcza przebicie przez czaszkę. Jeśli chodzi o samego Freddy'ego, cóż, nie jestem w stanie jakoś skomentować tych wszystkich argumentów, ale nie sądzę, żeby to był właśnie on. Bonnie też nie. Bonnie, podobnie jak Foxy, nie miałby czym ugryźć, a nawet jakbyś próbował, wątpię, żeby przebił się tym przez czaszkę. Moim typem jest Chica. Tak samo jak uważam, że w rozszerzonej wersji fabuły to Chica ugryzła, tutaj podejrzanym jest według mnie oryginalna Chica. Ze wszystkich animatroników z 1, tak samo jak to Chica w 2, Chica ma jako jedyna wyraźnie widoczne zęby endoszkieletu.
No w dwójce jest teoretycznie walka z Mangle o to, kto ugryzł, ale zdaje mi się, że wystarczająco to mówiłem w poprzednich odcinkach. We FNAF 1 Bonnie wyraźnie nie ma zębu endoszkieletów na widoku. Foxy też nie. Freddy też nie. Chica ma wyraźnie widoczne te zęby i nawet więcej. Gra nam pokazuje, jak profesjonalnie potrafiono je kontrolować. Mamy parę różnych przypadków. Taki obrazek z Custom Nighta pokazuje Chikę podczas dnia pracy. Endoszkielet jest w użyciu, musi ona poruszać swoim dziobem, dlatego też zęby endoszkieletu muszą znajdować się wewnątrz. Szczerze, jak już przy tym jesteśmy, to przyjrzałem się na trailerze i zdaje mi się, że Scott popełnił tutaj błąd, jeśli chodzi o zęby. Dziób się rusza, a one są po prostu schowane z tyłu. Mogło to zostać zrobione tylko po to, żeby nie męczyć się z animacją szczęki. Całkowicie to rozumiem, ale jestem raczej pewny, że to jest błąd, bo po to właściwie endoszkielet ma zęby, żeby poruszać ustami, tutaj w tym przypadku dziobem, prawda? Jak nie jest w tym momencie w użyciu, jest całkowicie bezużyteczny, jest niepotrzebny, to jedynie temat animowania poszczególnych części, których Scott nie zrobił, nie sądzę, żeby to było ważne. Tak więc tak wygląda dziób w trakcie używania tych zębów we właściwy sposób. Podczas gameplayu widzimy trochę inną sytuację. Chica wyciąga zęby endoszkieletu, ciągnie je do tyłu, chowa je po prostu. W tym miejscu widzimy, jak dolna część dzioba jest całkowicie bezwładna, a Chica szczerzy ząbki do kamery. Trzeci przypadek to jumpscare. Podczas gdy nie widzimy tutaj dolnej szczęki i nic dziwnego, jako że Chica normalnie rusza tą dolną częścią dzioba, widzimy wyraźnie górny rząd zębów endoszkieletu. Nie dosyć, że nie znajduje się on na właściwym miejscu, nie znajduje się w dziobie, jest on pod dziobem, to jeszcze wysunął się on bardzo do przodu. Jest to całkowicie normalne, jeśli chcemy, żeby Chica poruszała swoim dziobem, musi wysuwać te zęby do przodu, ale jak się okazuje, ofiara nawiedzająca tego animatronika dokładnie wie, jak to działa, dokładnie wie, co robi, jest w stanie bez większych trudności wyciągnąć te zęby do przodu. Jest w stanie kogoś ugryźć, jako że mówimy tutaj o ostrych metalowych częściach, jest w stanie wykonać The Bite of 87. Żaden inny animatronik nie jest w stanie tego zrobić, dlatego uważam, że to właśnie Scott ma tutaj na myśli w temacie ugryzienia. Później w rozszerzonej fabule FNAF-a bardzo uwydatnił ten temat, ściągając stojczycę dziób. Scott od czasu do czasu to robi, na przykład uwydatniając sam eksperyment na dziecku w silnym stopniu w Sister Location. Pytanie tylko w tym miejscu, jeżeli Chica i Bonnie jako animatroniki, do których zostały wciśnięte dzieci, Golden Freddy jako ten najbardziej tajemniczy animatronik, halucynacja i znowu Chica jako ta, która spowodowała ugryzienie, jeśli oni wszyscy są tacy ważni, to gdzie coś dla Freddy'ego i Foxy'ego? Cóż, wydaje mi się nie mieć zbyt dużego znaczenia fabularnego, ale jednak każdy z nich ma jakiś znak szczególny. Foxy nie działa, nie występuje. Z tego co pokazuje nam gra, jest odłączony od zabawienia dzieci. Jest to cały out of order. To jest według mnie jego znak szczególny. Możliwe, że kryje się za tym wszystkim jakiś sekret, rozwiązanie tego zamknięcia, ale niestety na ten moment nie potrafię tego wyjaśnić. Podobnie jest z samym Freddym. Tajemniczość tego animatronika zaczyna się już na tym, że staje się aktywny dopiero w trzeciej nocy. Jestem najcwańszym, jest też zasugerowany, że jest dziewczynką, bo jest w damskiej toalecie. Jeżeli Scott poprzez Freddy'ego sugeruje nam w tym miejscu, że wszystkie ofiary były tutaj dziewczynkami i trochę sugeruje sposób działania mordercy. Może. Freddy ma też oczywiście odcisk na twarzy, a także stare modele głowy, o których wcześniej mówiłem. Obie te rzeczy wprowadzają coś, nad czym można się zastanowić w temacie Freddy'ego i w temacie całego FNAF 1. I cóż, osobiście powiedziałem tyle, że według mnie wyczerpałem temat. Wyjaśniłem ile tylko mogłem. Zdaje się, że jest to znaczna większość fabuły, którą Scott umieścił we FNAF 1. Nie wiem czy i ile jest tego więcej, wierzę, że temat Foxy'ego i Freddy'ego można jakoś szerzej wyjaśnić. Wierzę też, że Scott w kolejnych częściach rozwinął fabułę tego, co tutaj powiedziałem. Ma to sens w temacie dziewczynki z Golden Freddy'ego, Mike'a, który przyszedł tutaj dla niej. Według mnie cała historia z zabójstwem dzieci tylko po to, żeby ujść bezkarnie z przypadkowej śmierci swojej córki, też może mieć swoje źródła właśnie już we FNAF 1, ale cóż, to tylko moja teoria. Tymczasem cóż, w tym odcinku to wszystko. Serdecznie dziękuję wam za wysłuchanie. Zapraszam do skomentowania teorii. Zapraszam do napisania własnego zdania w komentarzu. Dziękuję. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!